Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Pan Ach i zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj poruszymy trochę grubszy temat, bo poruszymy temat telefonów, tanich telefonów, budżetowych telefonów, które warto kupić. Budżetowe mam tu na myśli około 700-800 do 1000 zł, w takich przedziałach cenowych będziemy tutaj się poruszać. Oczywiście te przedziały są ruchome, bo w sumie to nie wiadomo, ile będzie kosztowało za tydzień, czy za ileś tam ten dany konkretny telefon. Na pytania, bo wiem, że się takie pojawią, z jakiego telefonu ja korzystam. Obecnie korzystam z iPhone'a 12 Pro połączonego z zegarkiem od Apple'a, bardzo fajne, polecam Wam, jeżeli macie więcej kasy do wydania. I czy na pytanie kolejne, czy będę się na 13 przesiadał? Raczej nie. A tymczasem bez dalszego przedłużania zapraszam na fanpage mój, gdzie poruszam bardzo dużo różnych nowości technologicznych, udostępniam różne rzeczy na mojego Instagrama i teraz bez już dalszego przedłużania lecimy z odcinkiem. Jak wiemy, Chińczycy dominują, jeżeli chodzi o tanie telefony na rynku, dlatego teraz zaczniemy troszkę dla odmiany od prawdziwego Amerykanina, czyli od Motorola Moto G8. Jest to kolejny smartfon z rodziny G8, jaki jest dostępny na polskim rynku. Oprócz tego telefonu znajdziemy jeszcze Moto G8 Powerlite, G8 Pro i najlepiej wyposażoną G8 Plus. G8 omawiana w tym odcinku znajduje się mniej więcej gdzieś w połowie stawki, co oznacza, że nie znajdziemy tu m.in. trybu nocnego w ustawieniach aparatu, możliwości odblokowania ekranu twarzą, czy ekranu Full HD i do tego, bez czego ja żyć nie mogę, czyli modułu NFC wykorzystywanego do płatności mobilnych. Jednym z najważniejszych elementów każdego telefonu jest tak naprawdę bateria. Tutaj producenci wyposażyli ten telefonik w aż 4000 mAh, w sensie w taką baterię, co naprawdę w połączeniu z wyświetlaczem, który nie jest zbyt wysokiej rozdzielczości, pozwala osiągnąć naprawdę bardzo ładne wyniki, jeżeli chodzi o pracę na jednym naładowaniu. Telefon nie posiada możliwości ładowania indukcyjnego, ale jeśli mówimy o ładowaniu, to warto zwrócić uwagę na to, jak szybko naładujemy nasz telefon do pełna, a zrobimy to w około 2 godziny, używając do tego 10W ładowarki. Jak telefon w 2021 roku, to i fotki, i filmy. W Motorola znajdziemy aż 4 obiektywy, 3 z tyłu, główny 16-megapikselowy, szeroki 8-megapikselowy i makro 2-megapikselowy oraz jeden z przodu, tak zwany selfie, wyposażony w 25-megapikselową matrycę. Sama jakość zdjęć i filmów jest zadowalająca, jednak musimy pamiętać o dobrym oświetleniu. Przy gorszym świetle zaczyna pojawiać się spore ziarno i widać, że telefon powoli przestaje sobie radzić. Filmy nakręcimy w jakości 4K, Full HD w 30 i 60 fps i HD. Elektroniczna stabilizacja przyzwoicie się sprawuje. W rozdzielczości Full HD w 4K obraz się mocno trzęsie, ale szczegółowość jest na dobrym poziomie. I teraz pytanie, dla kogo jest ten telefon? I bardzo prosta odpowiedź. Jest to telefon dla osób, które nie są zbytnio wymagającymi użytkownikami. Jeżeli chcecie po prostu przeglądać internet, pisać SMS-y, czasami zrobić fotkę na pamiątkę, to ten telefon jest idealny dla Was. Ale jeżeli tak jak ja chcecie płacić telefonem gdzieś, albo robić mega fajne zdjęcia, albo po prostu pracować na tym telefonie, powiedzmy w social mediach, no to niestety ten telefon nie będzie absolutnie dla Was. Ale jeżeli tak jak mówię, jesteście mało wymagacie od telefonu, to śmiało bierzcie ten telefon w ciemno. No i teraz wchodzimy w firmy chińskie, czyli takie, które się nam najbardziej kojarzą, jeżeli chodzi o budżetowe telefony. Na sam początek weźmiemy telefon właśnie od chińskiego wielkiego MyFrienda, jakim jest Xiaomi, a tak konkretnie mówię tutaj o modelu, który jest naprawdę bardzo długi, ja nigdy nie potrafię zapamiętać, więc posłużę się moim scenariuszem, czyli Poco M3 Pro 5G. Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że ten telefon to tak naprawdę brat bliźniak Redmi Note 10 5G. Smartfony różnią się nieznacznie swoim wyglądem, natomiast parametry są identyczne. Dlatego, czy wybierzemy Redmi czy Poco, zależy tylko od tego, co chcemy mieć napisane na naszym telefonie, albo od tego, co będzie tańsze i akurat dostępne w sklepie. Tak jak poprzednik, ten telefon nie ma możliwości ładowania bezprzewodowego. Niby to jest bajer, ale w momencie, kiedy go macie, to potem nie możecie przestać go używać, bo tak Wam się to podoba. Tak samo jak z NFC, ale tutaj w tym telefonie NFC na szczęście jest i będziecie mogli płacić zbliżeniowo. Co do baterii, no to tutaj też jest fajnie, bo bateria jest aż 5000 mAh. No w sensie ma 5000 mAh, 5000 mAh. Także wydaje mi się, że jest spoko, a naładujemy ją do pełna w niespełna 2 godziny, używając dołączonej do zestawu ładowarki 18W. Jeśli chodzi natomiast o aparaty, to znajdziemy tutaj 4 obiektywy, 3 z tyłu i jeden typu selfie. Główna matryca to 48 megapikseli, obok znajdziemy 2 matryce 2 megapikseli
megapikselowe, jedna do makro, a druga do pomiaru głębi ostrości. Zdjęcia z głównej matrycy wychodzą całkiem znośnie, w ciemnych pomieszczeniach jest gorzej, ale dalej wszystko jest czytelne i wyraźne. Aparat nie oferuje dużej rozdzielczości tonalnej, ale wspierany jest HDR i AI. Dla ludzi lubiących walić sobie selfiaki do dyspozycji pozostaje 8-megapikselowa matryca, która robi spoko zdjęcia. Warto wspomnieć również o cyfrowej stabilizacji obrazów w filmach w Full HD. No i pytanie, dla kogo tak naprawdę jest ten telefon? Czy jest dla osób takich czy takich? No przede wszystkim jest to telefon dla osób, które chcą wydać mało na telefon, no i chciałyby być w zasięgu 5G i dużo osób powie, no 5G w Polsce to jest szczerze raczkuje. No powiem Wam szczerze, to prawda raczkuje, ale ja używając 5G i wcześniej używając LTE czuję naprawdę dużą różnicę między jednym a drugim. Jest naprawdę kolosalna różnica, więc jeżeli chcecie mieć 5G, to warto zainwestować w ten telefon, ale dla kogo ten telefon nie jest tak naprawdę? Dla osób, które są mobilnymi fotografami. Jeżeli lubicie robić zdjęcia i naprawdę jaracie się tymi zdjęciami, to proponowałbym dołożyć trochę do innego telefonu, bo ten telefon ma aparat, fajnie robią te zdjęcia, ale raczej na zasadzie takiej pamiątki, bo coś się fajnego wydarzyło, ale jeżeli chcecie być tak jak na przykład ten Alek słynny z Instagrama, no to niestety tym telefonem tego nie zrobicie. No i teraz przejdźmy do marki, której kiedyś byłem naprawdę wielkim fanem. Miałem od nich wszystko, laptopa, zegarek, telefon, router, wszystko co się dało miałem od nich. A mówię tutaj o firmie, która nazywa się Huawei, która miała ostatnio, tak nawiasem mówiąc, malutkie problemy tam z USA. A konkretnie chciałbym Wam przedstawić Huawei P40 Lite. Ogromnym minusem tego telefonu jest Android HMS, czyli Huawei Mobile Service, zastępujący Google Mobile Service. W ramach HMS-u dostępny jest sklep App Gallery, będący oficjalnym źródłem aplikacji dla urządzeń Huawei z systemem operacyjnym Android, który, nie oszukujmy się, jest bardzo ubogi w aplikacji w porównaniu do sklepu Google. Ciekawostką jest gwarancja, która, jak znalazłem w internecie, obejmuje wszelkie systemowe modyfikacje urządzenia, co można przetłumaczyć mniej więcej tak. Mordo, wgrywaj sobie tego nielegalnego Androida i ten sklep cały tutaj, a coś spierdzielisz? To my Ci w tym pomożemy, naprawimy ten telefon, bo nam na klientach zależy, a nie na tym, co oni mają na tych telefonach. Ale już tak całkiem poważnie, to ten telefon jest wyposażony w naprawdę bardzo fajny wyświetlacz, no bo to jest wyświetlacz Full HD i ma naprawdę bardzo fajne kolory. W ogóle Huawei zawsze miały fajne kolory i tutaj też znajdziemy różną możliwość modyfikacji, czy to tonalnych, czy to niebieskiego światła i tak dalej. Naprawdę, jak za tą cenę, to ekran, no, jest super ekranem. Kolejnym ważnym aspektem jest bateria. Standardowo nie mamy tutaj ładowania bezprzewodowego, ale za to pojemność jest całkiem spoko, bo 4200 mAh, która przy normalnej pracy wytrzymuje spokojnie cały dzień, ale jeśli zabraknie nam prądu, to naładujemy ją do pełna w nieco ponad godzinę 40W ładowarką, którą dostajemy w zestawie. Niby wszystko fajnie, ale tak szczerze mówiąc, ile wytrzyma taka bateria, ładując ładowarką 40W? Mi się wydaje, że po roku, dwóch to już ta bateria nie będzie tak dobrze trzymać. Na sam koniec aparaty. A mamy tutaj ich aż 5. 4 z tyłu i 1 z przodu. Główny jest naprawdę fajny, bo ma 48 megapikseli i dużą rozdzielczość. Jest dość jasny, bo f=1,8. AI pomaga nam w doborze koloru, ostrości i reszty parametrów, które nie zawsze wyglądają naturalnie, ale to też kwestia gustu. Filmy możemy nagrywać, niestety tylko w jakości Full HD. I teraz szybkie pytanie, dla kogo ten telefon jest, a dla kogo się ten telefon zupełnie nie nadaje? Na pewno, powiem szczerze, że dla osób młodych, no bo jeżeli chcecie mieć te wszystkie aplikacje social media i to wszystko, to na tym App Gallery niestety aż tak dużo tego nie ma, co na sklepie Play, tam Google Play, czy chociażby App Store. Tego niestety tam nie ma, także jeżeli chcecie robić właśnie jakieś fajne takie rzeczy typu, nie wiem, prowadzić social media czy inne rzeczy, no to ten telefon dla Was się niestety nie nada, ale jeżeli z kolei jesteście ludkami, które potrafią modować telefony, no to śmiało lećcie, bo to jest fajny, dobry, budżetowy telefon. Niektórzy pewnie będą pamiętali, jak parę lat temu, 5, 6, 7 lat temu, jak się mówiło, że OnePlus to była firma, to był telefon, który za budżetowe pieniądze pokonywał każdego flagowca. No niestety minęły lata i OnePlus już nie robi takiej rewolucji na rynku i w tym momencie jest po prostu zwykłym średniakiem za cenę średnią. Także jeżeli Was interesuje ten telefon, to porozmawiajmy teraz o OnePlus Nord 100. Telefon jest dość duży, bo przekątna to aż 6,5 cala, co daje nam duże pole robocze, ale zarazem lekki problem przy korzystaniu z telefonu jedną ręką czy schylaniu się, gdy mamy go w kieszeni.
Jeśli chodzi o sam wyświetlacz, to jest adekwatny do ceny, za jaką kupujemy ten smartfon, czyli dostajemy tutaj rozdzielczość 1600 na 720 pikseli. Słabo, ale da się z tym żyć. W zamian jednak OnePlus oferuje możliwość uruchomienia częstotliwości odświeżania obrazu w 90 Hz. Całkiem fajnie wypada też odwzorowanie kolorów, zwłaszcza czerni ze względu na użyty panel IPS. Bateria w telefonie jest naprawdę fajna, bo to jest 5000 mAh, co starczy nam swobodnie na cały dzień użytkowania, takiego normalnego użytkowania. Coś tam poprzeglądamy, coś tam podpisujemy, ale jeżeli już nam się skończy ta bateria, no to bez problemu naładujemy ją 18W ładowarką, która została dołączona do zestawu i cały proces ładowania od 0 do 100 zajmie nam coś koło 2 godzin. No i pora na aparaty. OnePlus Nord 100 ma aż 3 aparaty z tyłu, których jeden to główny, drugi jest używany do ujęć makro, a trzeci ma sprawdzić się w trybie portretowym i jako pomiar głębokości ostrości. Telefon w dobrych warunkach oświetleniowych oferuje całkiem dobrą jakość zdjęć. Kolory są dobrze odwzorowane, chociaż czasem wydają się wyprane. Natomiast wykonane zbliżenie skutkuje tym, że szybko zobaczymy pewne niedoskonałości. Tak samo po zmroku jakość zdjęć przestaje być zadowalająca. Filmy możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę, więc nie ma tutaj żadnego zaskoczenia. Nagrania są przyzwoitej jakości, ale brakuje nam tutaj stabilizacji. No i standardowo na koniec pytanie, dla kogo ten telefon jest? No tak jak poprzednie, dla osób mało wymagających, dla osób, które chcą mieć telefon do oglądania internetu, do przeglądania, do czytania, do zrobienia zdjęcia na pamiątkę i tak dalej. Jeżeli chcecie coś bardziej zaawansowanego, no to niestety musicie wydać więcej złotych niż ten 1000 polskich cebulionów. No bo nie oszukujmy się, 1000 zł na telefon to jest mało i tutaj nie znajdziemy tego, co na przykład oferują Samsungi, iPhony czy cokolwiek innego, czyli telefony z wyższej półki, ale to są dobre substytuty dla dzieci czy osób starszych. Tak jak mówię, moja siostrzenica z tego korzysta, moja mama korzystała też z takiego jednego, potem dałem jej swój stary, ale też moja ciocia też korzysta z takiego budżetowego i te telefony są naprawdę idealne dla osób starszych i dzieci. No i ostatni telefon na mojej liście i powiem Wam szczerze, jest to telefon, który tak naprawdę zdobył moje serce i najbardziej mi się podobał. A dlaczego? A głównie dlatego, że ma baterię 6000 mAh, co jest naprawdę bardzo rzadko spotykane i w sumie mało jest telefonów, które mają więcej jak to 5100 mAh, a 6000, no to znam może dwa inne telefony, które mają taką pojemność baterii, a mówię tutaj o telefonie, który nazywa się Realme 7i. Marka Realme pokazała się z bardzo dobrej strony, oferując wyjątkowo korzystny stosunek ceny do jakości. Ten telefon w wersji 4 GB RAMu i 64 GB pamięci został wyceniony na zaledwie 700 zł. 700 zł za 6000 mAh to jest naprawdę kozak oferta. Ekran mimo niskiej rozdzielczości ma względnie nasycone kolory i dobre kąty widzenia. Jasność ekranu w codziennych warunkach jest akceptowalna, zarówno ta najjaśniejsza, jak i najciemniejsza opcja. Ogromnym minusem jest dla mnie brak NFC, przez co tym smartfonem nie możemy płacić zbliżeniowo w sklepach, tak jak kartą, a dla mnie jest to jedna z podstawowych funkcji telefonu. Bateria w tym telefonie, tak jak wspominałem, jest naprawdę wybitna, bo jest to 6000 mAh, co starcza na, uwaga, 25 godzin ciągłego oglądania filmów na YouTubie, na Netflixie, oczywiście w pełnej jakości dostępnej dla tego telefonu, co jest naprawdę niesamowitym wyczynem. A jeżeli na przykład będziecie korzystać z tego telefonu normalnie, czyli powiedzmy tutaj pobawicie się, tutaj odpiszecie, tu coś zrobicie, to ten telefon nie rozładuje Wam się przez najbliższe 3 dni. Powiem szczerze, że nawet mój zegarek się rozładowuje po 2 dniach. A co dopiero telefon, jestem naprawdę w ogromnym szoku co do tego, ile ten telefon jest w stanie wytrzymać. Telefon jest wyposażony w 4 obiektywy, jeden typu selfie oraz 3 znajdujące się z tyłu obudowy. Główny aparat to 48 megapikseli ze światłem 1.8. Kolejno mamy obiektyw ultra szeroki o polu widzenia 119 stopni oraz obiektyw makro. Do wykorzystania mamy maksymalnie 10-krotny zoom, ale oczywiście mówimy tu jedynie o cyfrowym przybliżeniu. Zdjęcia nocne, zwłaszcza robione przy pomocy trybu auto, wychodzą średnio. W oczy rzuca się mnóstwo szumów i brak detali. Przełączenie się w tryb nocny wyraźnie poprawia sytuację z kolorami, podbija też lekko kontrast, ale i tak
nie można powiedzieć, by efekt końcowy był jakkolwiek satysfakcjonujący. Tradycyjnie pytanie, dla kogo ten telefon jest? Tak jak wcześniej, dla osób, które nie wymagają dużo od swojego telefonu, ale w tym wypadku oczekują mega mocnej baterii, mają potrzebę, żeby ta bateria była dobra, długa, na pewno nie zawiodła ich, także 6000 mAh jest wprost dla Was. Także ten telefon jest dla osób, które potrzebują telefonu na długie godziny. Także jeżeli Wam taki telefon potrzebny, to bierzcie koniecznie ten. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Jeżeli widzieliście gdzieś jakieś niedoskonałości, to koniecznie dajcie znać. Pierwszy raz nagrywam film właśnie w tego typu sposób, zwłaszcza, że jestem po rocznej przerwie w nagrywaniu, więc tego flow też nie mam, jak powinienem mieć, ale dzięki wielkie, że oglądaliście. Dajcie znać, jakie odcinki kolejne chcecie, a ja bez dalszego przedłużania zapraszam Was na inne odcinki, no i na mojego Instagrama, fanpage'a. Do zobaczenia i pa pa!